Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jako że mamy maj, rozpoczyna się sezon grillowy, zatem chciałam Wam pokazać prosty sposób na pyszny chlebek odrywany. Chlebek odrywany z masełkiem ziołowo-czosnkowym to jest tak zwany must have na moich imprezach grillowych. Znajomi go wprost uwielbiają. Zresztą jest to bardzo popularny dodatek do dań grillowych, ale może wśród Was jest ktoś, kto jeszcze nie próbował, tym bardziej zachęcam do wypróbowania. Zapraszam Was zatem na film z przepisem, a nowych widzów jak zwykle zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zobaczcie zatem, co będzie nam potrzebne do przygotowania chlebka odrywanego. Mam tutaj 300 g mąki, to jest mąka pszenna, tą mąkę sobie wcześniej przesiałam. Tutaj mamy 60 ml oleju, do tego będzie nam potrzebne 30 g świeżych drożdży, łyżeczka cukru, 1,5 łyżeczki soli. Ja sobie do ciasta dodam ciepłe mleko, to jest 300 ml. Możecie to mleko zamienić na wodę, ale ja wolę ciasta drożdżowe, takie z mlekiem mi bardziej smakują. I teraz masełko czosnkowe. Tutaj mam 150 g masła. To masło musi być takie miękkie, żeby szło je tutaj bardzo fajnie później mieszać z tym czosnkiem, który mamy tutaj, mniej więcej 5-6 ząbków czosnku, a tutaj mamy po pół pęczka siekanej pietruszki i siekanego koperku. Jeszcze będzie nam potrzebny ser tarty, u mnie tradycyjnie jest to Gouda, około 150 g. Potrzebna nam jeszcze będzie forma. Ja sobie tutaj wykorzystam taką formę do tarty. Ona ma średnicę 26 cm, ale w zasadzie w czym będziecie piec ten chlebek od Was zależy. Formę sobie wcześniej wysmarowałam masłem. Zatem zabieramy się za przepis. Zaczniemy sobie najpierw od przygotowania zaczynu drożdżowego, także do takiego ciepłego mleka lub wody, ciepłego, czyli temperatura mniej więcej 37 stopni, żeby to nie było gorące, bo wtedy te drożdże po prostu zginą. Wrzucamy sobie drożdże, te drożdże sobie tak łamiemy na kawałki, dodajemy tą łyżeczkę cukru i mieszamy, aż te drożdże nam się tutaj rozpuszczą. Dodajemy jeszcze 2 łyżki mąki, dokładnie wymieszamy sobie ten zaczyn i odstawimy do wyrośnięcia tak mniej więcej na około 15 minut. Zaczyn już wyrósł, już praktycznie pod sam czubek. To teraz już sobie mąkę przełożymy do robota. Sobie wsypię najpierw część mąki, wsypię sól, żeby ta sól nie miała bezpośredniej styczności z tym zaczynem drożdżowym. Mamy resztę mąki, wlewamy olej, zaczyn drożdżowy i będziemy wyrabiać ciasto. Uruchamiam sobie robot, to ciasto będzie się wyrabiać mniej więcej około 10 minut. Ciasto już mamy gotowe, ona ma taką lekko klejącą konsystencję, ale właśnie takie ma być. I przełożę sobie do miski. Tą miskę sobie wcześniej tutaj podsypałam troszkę mąką. Możecie ją również wysmarować olejem na przykład. Toczymy sobie to delikatnie w tej mące. To ciasto jest bardzo delikatne, przez to ten chleb będzie taki fajny, puszysty, nie będzie taki zbity. Teraz to sobie można przykryć ręcznikiem papierowym albo folią spożywczą i odstawić do wyrośnięcia na mniej więcej godzinę. W międzyczasie, jak ciasto nam sobie tutaj rośnie, przygotujemy sobie masełko czosnkowe. Masełko czosnkowe naprawdę to jest bardzo proste do przygotowania. Potrzebujemy czosnek, tak jak już Wam wcześniej powiedziałam, zioła, to mogą też być zioła prowansalskie, oregano, tymianek, obojętnie to, co lubicie, to, co Wam smakuje. Takie masełko możecie wykorzystać do chlebka czosnkowego, możecie również przygotować świetne zapiekanki, czy z bagietek, czy z chlebka tostowego. Naprawdę dużo możliwości, możecie do dużo przepisów wykorzystać takie masło. Zatem zobaczcie, jakie to jest proste. Potrzebujemy miękkie masło i teraz będziemy do tego przeciskać czosnek.
Czosnek jak już jest przeciśnięty, to sobie najpierw to wstępnie wymieszamy. I teraz dodajemy siekane drobno zioła. Mieszamy dokładnie, żeby się to wszystko ze sobą połączyło. Stawimy sobie to masełko, one się fajnie jeszcze przegryzie. I na koniec dosłownie odrobina do smaku soli i pieprzu. I zobaczcie, jakie to jest proste, a jakie pyszne. Ciasto już nam pięknie wyrosło. Odgazujemy i sobie go przełożymy na blat podsypany mąką i będziemy rozwałkowywać na cienki prostokąt. Jest bardzo delikatne, mięciutkie, także ten chlebek wyjdzie naprawdę fajny, puszysty. Rozwałkujemy go na taki cienki prostokąt, mniej więcej wymiary, tak około 50 na 40 cm. Oczywiście nie musicie tego mierzyć linijką, to tak na oko, żeby będzie taki dość duży, żeby nam się zmieścił do tej formy, którą tutaj sobie przygotowałam. Już jest rozwałkowane, także teraz sobie jeszcze tylko tak uformuję, żeby był mniej więcej z tego prostokąt wyszedł. I smarujemy masłem, smarujemy całość ciasta. Jak już ciasto jest całe wysmarowane, to teraz bierzemy tarty ser i mniej więcej na połowie tego ciasta rozsypujemy tarty ser. I teraz drugą połowę ciasta nakładamy na to. Dokładnie podociskamy. I teraz już takie gotowe, przygotowane ciasto kroimy sobie na takie mniej więcej 3 cm cienkie paski. I teraz bierzemy formę i każdy pasek po kolei będziemy zawijać w taką harmonijkę i przekładać do formy. I układamy tak dookoła i tak będziemy układać sobie w ślimaczka, aż zużyjemy całe ciasto. Tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika, 200 stopni, mniej więcej 25 minut, ma się fajnie przyrumienić. Chlebek już mamy upieczony, u mnie to było dokładnie 25 minut w 200 stopniach. Jest bardzo delikatny, mięciutki, także on się będzie bardzo fajnie tutaj rozdzielał. Jeszcze jest gorący, pyszny po prostu. Idealny będzie na grilla, naprawdę zrobicie wrażenie na gościach, jak podacie taki chlebek. Mnie to zawsze najpierw idzie, a potem dopiero mięso, bo jest naprawdę takie pyszne. Jest przepyszny w smaku, dlatego polecam Wam ten przepis. Zróbcie taki chlebek, zrobicie wrażenie na znajomych, na gościach, na imprezie grillowej. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zostawcie komentarz pod filmem, będzie mi bardzo miło. Łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.